Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dziś inaugurujemy pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R pomiędzy biznesem i uczelniami. To w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Będziemy więc mówić o nowej jakości współpracy biznesu i nauki, a mówić o tym będą przedstawiciele Politechniki Białostockiej, która jest liderem projektu, oraz uczelnie i instytucje partnerskie. Jako pierwsza głos zabierze jej magnificencja rektor Politechniki Białostockiej, profesor Marta Kosior-Kasperuk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam przyjemność i zaszczyt otworzyć konferencję inaugurującą pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami. Projekt uzyskał finansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i za kilka minut usłyszymy kilka słów od marszałka, pana Artura Kosickiego. Politechnika Białostocka została liderem projektu, ale mamy też zacnych partnerów. Są wśród nich Uniwersytet w Białymstoku. Witam serdecznie pana rektora Uniwersytetu, profesora Roberta Ciborowskiego. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Witam profesora Marcina Moniuszko, prorektora do spraw nauki. Kolejny partner to Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Serdecznie witam panią dyrektor Annę Daszutę-Zalewską. Kolejny partner to Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Witam prezesa Instytutu, pana Tomasza Stypułkowskiego. Do partnerów biznesowych należy też Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynator klastra obróbki metali. Witam prezesa zarządu klastra, pana Sebastiana Rynkiewicza. I jeszcze jeden ważny partner, Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji. Witam prezesa zarządu fundacji, pana Rafała Mejsaka. Witam również przedstawicieli Politechniki Białostockiej w osobach prorektora do spraw rozwoju, profesora Mirosława Świercza oraz dziekana Wydziału Mechanicznego, profesora Romana Kaczyńskiego, który będzie kierownikiem projektu. Szanowni Państwo, projekt ma wspierać i systematyzować wspólne działania uczelni z biznesem. Wiadomo, że wspólne wysiłki nie dodają, ale multiplikują efekty. Uczelnie, które przystąpiły do projektu, mają ogromny potencjał. Jednakże, aby współpraca z biznesem była jeszcze bardziej efektywna, potrzeba stworzenia systemowych ram tej współpracy, potrzeba stworzenia oferty prezentującej nasz potencjał naukowo-badawczy, w tym również katalog umiejętności, a także istnieje potrzeba budowania integralności uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym. Temu wszystkiemu mają służyć zadania, które zostały zaplanowane w rozpoczynanym dzisiaj projekcie. Dzisiejsza konferencja rozpoczynająca projekt będzie bardzo interesująca. A jaka będzie konferencja wieńcząca ten projekt? Projekt potrwa do 30 czerwca 2022 roku i już dzisiaj zapraszam Państwa na podsumowanie. Jestem przekonana, że ten projekt zmieni i rozwinie formy współpracy uczelni i biznesu na wiele lat. Tego życzę wszystkim uczestnikom projektu, bo sukces projektu to również profit dla naszego regionu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani rektor. Teraz wysłuchajmy wystąpienia marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Badania i rozwój, połączenie nauki i biznesu to nasza szansa i nasz obowiązek. Musimy dbać o dobry klimat dla innowacyjnych rozwiązań naukowych i wspierać możliwości wdrażania tych pomysłów w naszych firmach. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznacza każdego roku na ten cel miliony złotych z funduszy unijnych. Również projekt, o którym dziś będzie mowa, został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Niestety nie mogę uczestniczyć w dyskusji osobiście, ale jestem przekonany, że wypracowane w wyniku rozmów wnioski i spostrzeżenia będą niezwykle cenne i posłużą do efektywnego wykorzystania nie tylko unijnych funduszy, ale też waszego entuzjazmu i zaangażowania. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Jest ze mną teraz prorektor do spraw rozwoju Politechniki Białostockiej, profesor Mirosław Świercz. Oddaję panu głos. Szanowni Państwo, kilka lat temu zespół międzynarodowych ekspertów, oceniając czynniki, które wpływają w sposób zasadniczy na rozwój niektórych województw w naszym kraju, zwrócił uwagę w odniesieniu do naszego województwa na stosunkowo słabe powiązania pomiędzy uczelniami, które tworzą najciekawsze innowacyjne pomysły, a przemysłem i instytucjami otoczenia przemysłowego. I tę lukę zapełni projekt, który właśnie rozpoczynamy. Jednym z celów projektu, tym podstawowym celem, jest integracja pomiędzy głównymi uczelniami publicznymi regionu, a więc Politechniką Białostocką, Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem w Białymstoku, a instytucjami otoczenia przemysłu i samymi przedsiębiorcami. Jednym z celów projektu jest stworzenie raportu, który będzie pokazywał te dobre i te złe strony współpracy pomiędzy uczelniami a przemysłem. Jest stworzenie pomostów, które taką współpracę będą zacieśniały. Jak również celem drugim jest stworzenie tak zwanego proof of concept, czyli wyłonienie 20 innowacyjnych pomysłów, które pracownicy naszych uczelni mają w zanadrzu, a które często są na etapie laboratoryjnych stanowisk, prototypów, a przedsiębiorcami, którzy mieliby te pomysły wdrażać. W wyniku takiej oceny przez ekspertów zostanie wyłonionych 10 pomysłów, które uzyskają dofinansowanie, a mamy nadzieję, że kilka z tych pomysłów zostanie wdrożonych do produkcji. Innym celem jest stworzenie bazy danych, jak również takich platform, no, że tak powiem, codziennego kontaktu i wymiany poglądów z przedsiębiorcami. I myślę, że jesteśmy tu na najlepszej drodze, ażeby stopniowo pokonywać te wszystkie ograniczenia i bariery, które stoją na drodze najlepszych rozwiązań, które tworzymy na uczelniach regionu. Bardzo dziękuję panie rektorze. W studiu telewizji Platon, w którym się teraz znajdujemy na terenie Politechniki Białostockiej, jest ze mną także profesor Roman Kaczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. No cóż, przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania tego projektu, o który walczyliśmy od 2 lat. Myślę, że nasza praca dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego w końcu przynosi jakieś efekty i mam nadzieję, że przyniesie rezultaty tej naszej współpracy. Sami wszyscy wiemy, że współpraca z przemysłem to jedno z najistotniejszych zadań Politechniki Białostockiej, wpisanej zresztą w strategię naszej Politechniki na te lata i na lata następne. Od wielu lat dążymy do tego, by nasze prace jak najbardziej służyły przedsiębiorcom, były doceniane przez przedsiębiorców i stąd jesteśmy uczelnią techniczną, jedyną w regionie i chcemy, by nasz wkład był doceniany i zauważalny. Stąd też nasze zaangażowanie i praca z firmami działającymi w naszym regionie. Obecnie, gdy ze strony rządowej płyną wyraźne sygnały, żeby współpraca środowisk akademickich z firmami była coraz bardziej zauważalna, coraz bardziej istotne stają się regionalne inteligencyjne specjalizacje, gdzie możemy rozwijać innowacyjne projekty wspólnie z przedsiębiorcami. Dlatego tak ważnym jest podejmowanie dyskusji dotyczącej oceny trudności zewnętrznych, barier wewnątrzsystemowych, tak aby oczekiwane rezultaty były adekwatne do potrzeb i wyzwań konkurencji. Uważam, że tego typu podejście
pozwoli nam na coraz bardziej aktywnie aplikować w konkursach na projekty badawczo-rozwojowe. Dzisiaj to przedsiębiorca ma decydujący głos w wyborze partnerów, w wyborze projektów, które chce realizować, ale przemysł nie pozostaje obojętny, zaprasza nas do realizacji współpracy, ale żąda konkretów, dyktuje trudne warunki współpracy. W naszym projekcie kluczowym jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału jednostek naukowych, zaangażowanie naukowców w działalność badawczo-rozwojową firm oraz udział organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Dlatego nasze działania w tym projekcie będą skierowane na ukierunkowanie, zbliżenie jednostek naukowych, naszych partnerów i współpracujących z nami przedsiębiorców. Tak jak powiedział pan prorektor, rezultatem tego projektu będą podstawowe 3 zadania. Pierwsze zadanie to będzie realizacja 10 tematów badawczo-rozwojowych. Następne 2 zadania to mam nadzieję, że partnerzy bardziej szczegółowo o nich powiedzą. Ja dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dziekanie. Przechodzimy zatem do partnerów tego projektu, którzy łączą się z nami hybrydowo. Głos zabierze teraz profesor Marcin Moniuszko, prorektor do spraw nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedy miałem przyjemność być profesora w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, że jesteśmy skazani na współpracę, ale nie tylko skazani, po prostu bardzo współpracę i chcemy ją rozwijać. Nie tylko pomiędzy naszymi 3 największymi uczelniami w regionie, gdzie oczywiście staramy się zaangażować w bardzo mocno projektach, ale również współpracy. I jak zwykle mogą pojawiać się dla niezrozumianych takie pytania, no dobrze, ale czemu Uniwersytet Medyczny nie ma przemysłu farmaceutycznego dla siebie zaoferować? Otóż pomimo nawet tego, że go nie ma, to w dalszym ciągu te możliwości są bardzo duże. Z jednej strony jesteśmy w stanie realizować bardzo szereg zleceń związanych dotyczących ocen, związanych z szeroko pojętym wpływem na zdrowie, szeregu produktów i usług. To jest coś, do czego jesteśmy naturalnie predysponowani i dysponujemy bardzo dużą rzeczywiście bazą, infrastrukturą i potencjałem eksperckim, który umożliwia nam tę współpracę, ale w ostatnimi czasy myśmy postawili też na pewne innowacje, które stawiają nas, wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie takiej awangardy rozwoju, również cyfrowego, co może być zaskakujące dla niektórych pod kątem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale my bardzo mocno stawiamy na rozwój tworzenia bardzo ważnych, unikalnych baz danych, które z kolei same w sobie, oprócz olbrzymiej wartości medycznej, środowiskowej, społecznej, same w sobie są też niesamowitym materiałem również dla przemysłu pod kątem analizy, pod kątem tworzenia analiz, tworzenia algorytmów pewnych prognostycznych, predykcyjnych, dotyczących zdrowia, ale w swojej metodologii opierających się na metodach uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. To jest to, nad czym już teraz współpracujemy bardzo mocno z Politechniką Białostocką. Tu mamy też bardzo mocne kontakty i otwarcie jesteśmy na współpracę z informatykami Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego i nie tylko. I tutaj też to jest nasza oferta do szeregu tych przedsiębiorstw, które są tym zainteresowane. No zresztą od czasu, kiedy zaczęliśmy rozwijać takie działalności, na brak zainteresowania ze strony takich przedsiębiorstw, no nie możemy narzekać. I rzeczywiście to jest pewne przebudzenie mocy, które bardzo nas cieszy, ale pokazuje, że wspólnie wykorzystując różne potencjały, możemy my jako medycy cieszyć się, że pomagamy naszym pacjentom, ale też z punktu widzenia napędu pewnych gałęzi gospodarki uważam, że to jest też bardzo, bardzo istotny wkład. To w fazie takiej strategicznej, ale również na poziomie takim indywidualnym, szczegółowym. Mamy szereg indywidualnych projektów o może nieco mniejszym zasięgu, ale co nie znaczy, że o gorszej jakości, które już do tej pory znajdowały swoje uznanie wśród szeregu przedsiębiorców.
przedsiębiorców i również były to projekty, które powstawały na bazie współpracy z naszymi dotychczas uczelniami, czego dowodem chociażby jeden z ostatnich laurów marki podlaskiej, marki roku, która jest wynikiem współpracy akurat dwóch uczelni. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego, co rozpoczyna się, bo to jest kolejny etap zacieśniania naszej współpracy, którą na różnych polach próbujemy odnaleźć. Mam nadzieję, że będziemy odnajdywali wspólne pola. Mam nadzieję, że z naturalnej tendencji do atomizacji różnych jednostek my będziemy wybierali i szukali, koncentrowali się na tym, co naprawdę łączy. Z tym czasami bywa generalnie w Polsce, czasem w regionie również kłopoty, żeby połączyć rzeczywiście wspólne siły i zrobić wspólnie coś dobrego. Mam nadzieję, że ten projekt będzie też ku temu kolejną okazją. My naprawdę jesteśmy bardzo ku temu otwarci. Mamy olbrzymi potencjał, o tym mówimy cały czas. Wykorzystujemy go powoli. Mam nadzieję, że możemy nadać temu wykorzystaniu drugą prędkość kosmiczną, która pozwoli uciec nam trochę z orbity tego dotychczasowego pola działalności, pola aktywności, pozwoli nam nabrać tej takiej większego jeszcze przyspieszenia, które pozwoli nam uciec w świat takich rozwiązań wykorzystywanych również przez przedsiębiorców, które będą zadziwiały resztę kraju, no i cały świat, mam nadzieję. I mówię o tym bez przesadnej emfazy, bo naprawdę jestem przekonany, że w wielu aspektach pewne rzeczy robimy w sposób bardzo, bardzo innowacyjny. Tylko tak trzymać i tylko dalej życzyć sobie zdrowia, sił, byśmy i niepohamowanych takich, ale zdrowych ambicji, byśmy dalej chcieli te nasze plany realizować z pełną skutecznością. Bardzo się cieszę ze współpracy z wszystkimi partnerami, z liderami. Kolejna niesamowita okazja. Postarajmy się ją jak najlepiej wykorzystać. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję i przekazuję głos rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku, profesorowi Robertowi Ciborowskiemu. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi uczestniczyć w tym spotkaniu, chociaż jak zwykle w tych czasach martwi mnie to, że ciągle zdalnie, ale miejmy nadzieję, że to już niedługo. W każdym razie występując w imieniu Uniwersytetu chciałem podziękować Państwu, że możemy w tym projekcie uczestniczyć. Przede wszystkim dlatego, że Uniwersytet ma ogromne zaplecze dotyczące różnego typu rozwiązań innowacyjnych. Przede wszystkim oczywiście w naukach ścisłych i przyrodniczych. Zresztą mamy szereg różnych pomysłów, szereg różnych projektów, które jeszcze te nauki wzmocnią. Zaplecze, które posiadamy, ono się idealnie wpisuje w to, co w ramach tego projektu możemy wykonać. Co więcej, wydaje mi się, że możliwości, które posiadamy, one będą nie tylko przydatne w tej chwili, ale również za rok, 2, 3, kiedy projekt będzie się rozpędzał, kiedy będą jego kontynuacje, bo mam nadzieję, że tak się stanie, i kiedy pojawią się jego rzeczywiste efekty, a te rzeczywiste efekty to nic innego jak pokazanie w gospodarce regionalnej, a być może i szerzej, właśnie tych osiągnięć, które wprost wypływają z naszych uczelni, instytucji, przedsiębiorstw, wszystkich, którzy będą w ten projekt zaangażowani. I na koniec, bo nie chciałbym przedłużać, bo wszyscy chcieliby jeszcze kilka słów powiedzieć, to mam nadzieję, że oprócz tego, że wykorzystamy to nasze zaplecze ścisłe i przyrodnicze, technologiczne w projekcie, to również chciałbym, żeby w jakimś stopniu wykorzystać nasze możliwości z nauk humanistycznych i społecznych, bo najważniejsze, żeby wszystkie rozwiązania technologiczne nie przysłoniły nam tego, co najważniejsze, a mianowicie człowieka. Bo czasami gdzieś w różnych projektach, działaniach zapominamy, że zawsze za każdą z tych rzeczy stoi człowiek, jego spojrzenie, jego działanie, jego pomysły, idee, projekcje, szanse osiągania sukcesu, etc. A więc miejmy nadzieję, że to wszystko uda nam się ładnie połączyć i realizacja tego projektu spowoduje po prostu ni mniej, ni więcej, tylko to, żeby szereg ludzi czuło się z tym lepiej, wygodniej, bardziej bezpiecznie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Po 3 największych podlaskich uczelniach czas na kolejnego partnera, którym jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Głos zabierze dyrektor parku pani Anna Deszuta-Zalewska. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ciężko jest zabierać głos po tak znamienitych przedmówcach. Wiem, że łączy nas wspólny cel. Wszyscy mówimy właściwie o tym samym, tylko w trochę innych słowach. Ja może od siebie w taki sposób dodam, że aby nasze miasto i nasz region mogły
się rozwijać i abyśmy nie powiększali dystansu rozwojowego do innych ośrodków miejskich i do innych regionów, wręcz żebyśmy mogli ten dystans skracać, więcej wyników prac badawczych, prac rozwojowych musi trafiać na rynek w postaci wdrożeń w naszych lokalnych i regionalnych przedsiębiorstwach prowadzących właśnie działalność w Białymstoku i w województwie podlaskim. Takim innym kluczowym aspektem, który ja uważam za niezwykle istotny dla rozwoju naszej nowoczesnej, lokalnej i regionalnej gospodarki, jest to, żebyśmy też dzięki współpracy, dzięki realizacji tego projektu pilotażowego na początek, jako pierwszy krok, mogli w końcu zbudować taki mocny i trwały fundament, na którym będzie się rozwijał na początku lokalny, a później, mam nadzieję, regionalny ekosystem innowacji i ekosystem oparty na współpracy właśnie świata nauki, biznesu, administracji i organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, jako że znaczne gro instytucji otoczenia biznesu w naszym regionie działa w takiej właśnie formule. I ten fundament, mam nadzieję, że będzie trwały, jeżeli zbudujemy go na zaufaniu, otwartości, na poczuciu wspólnego celu i jeżeli wykorzystamy unikalne potencjały każdego z naszych partnerów, każdej z instytucji, która będzie razem realizowała to naprawdę ważne przedsięwzięcie. I cieszę się, że Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, który dzisiaj reprezentuję, może w tym projekcie, w tym przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyć, bo dotychczas współpracowaliśmy ze sobą w różnych konstelacjach, ale proszę poprawcie mnie Państwo, jeżeli się mylę, w tak szerokim partnerstwie skupionym wokół tego wspólnego celu jeszcze nie mieliśmy okazji współdziałać. I jestem przekonana, że ten pilotaż pozwoli nam jeszcze lepiej się poznać, zacieśnić relacje i wynieść cenne lekcje. Wszystko po to, abyśmy mogli efektywniej wspierać rozwój naszej nowoczesnej gospodarki. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Głos zabierze Sebastian Rynkiewicz, prezes zarządu Klastra Obróbki Metali. Witam serdecznie Państwa. Również bardzo się cieszymy z tego, że w tym szerokim partnerstwie uczestniczymy i z punktu widzenia klastra bardzo ważny jest element połączenia potencjału uczelni z jednej strony, o których mówili koledzy rektorzy, ale też i jakby biznesu podlaskiego. Myślę, że zarówno mieszkańcy naszego regionu, jak i partnerzy w kraju i za granicą nie do końca dostrzegają i bardziej jak dużo możemy wspólnie zrealizować. To, co jest dla nas też istotne, że chcemy pracować na konkretnych narzędziach i myślimy o platformie informatycznej, która będzie ułatwiała tą pracę. Projekt myśmy zaczęli projektować 2 lata temu, więc zaczniemy od przeglądu tego, co jest dzisiaj dostępne, chociażby ostatni rok, covidowy rok, bardzo mocno ucyfrowił zarówno uczelnie, jak i biznes, więc musimy zweryfikować, w którym miejscu teraz jesteśmy i gdzie chcemy dalej pójść. Drugim takim elementem bardzo istotnym to nie możemy skończyć na samym narzędziu informatycznym, tak jak mówił rektor Ciborowski, bo za wszystkim stoi współpraca ludzi. I temu mają służyć spotkania przedsiębiorców. Myśmy roboczo to nazywali randki biznesu i nauki. Ja pamiętam słowa ministra Gowina, który był jeszcze ministrem nauki, teraz obecnie rozwoju, czyli bardziej przemysłu, że między biznesem a nauką jest dolina śmierci. Ja w bezpośredniej dyskusji z panem ministrem mówiłem, że w naszym regionie, w naszym mieście już nieraz myśmy przez tą dolinę śmierci przeszli i ta nasza współpraca dzisiaj się nie zaczyna, ona trwa od kilku lat. W tym momencie wchodzi na wyższy poziom, tak jak powiedziała Ania, w tak szerokim partnerstwie jeszcze nie realizowaliśmy projektu i mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom biznesu i nauki nie będzie kilkanaście osób, jak jest dzisiaj na tej konferencji prasowej, czy kilkadziesiąt, ale kilkaset osób i też do tego ekosystemu będzie dołączały uczelnie również niepubliczne, które mamy bardzo ciekawe, z którymi też w Succession w klastrze pracujemy, ale też nasi partnerzy z Łomży, z Suwałk, z innych regionów. My ten projekt traktujemy jako pilotażowy i jesteśmy naprawdę bardzo pozytywnie nastawieni. Jest w nas pozytywna ekscytacja do tego, co jest przed nami, a wiemy, że to tylko pierwszy krok, także bardzo się cieszymy i doceniamy, że władze regionu, Urząd Marszałkowski daje nam bardzo konkretną szansę do rozwoju naszej współpracy i wyjścia na wyższy poziom. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Oddaję głos Rafałowi Mejsakowi, prezesowi zarządu Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji. Dzień dobry. Ola, powiedz, że pan włączy mikrofon, będziecie słyszał. Panie prezesie, nie słyszymy pana. Będę wdzięczna za włączenie mikrofonu. Przepraszam najmocniej. Dzień dobry, witam wszystkich raz jeszcze. Szanowni Państwo, pozwolę sobie rozpocząć od tego, że jako fundacja cieszymy się strasznie z tego, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy realizacji tego projektu, gdyż nasza fundacja w nazwie kryje ten cały cel, który przyświeca temu projektowi. Regionalny ekosystem innowacji i możliwość realizacji tego projektu jest dokładnie tym, na co fundacja ukierunkowała swoje cele statutowe i czym zajmuje się na co dzień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że władze regionalne po raz kolejny przychyliły się do inicjatywy, która bez wątpienia jest szczególnie ważna dla regionu ze względu na swoje cele, a także zadania, które w ramach projektu mają być, Szanowni Państwo, realizowane. Jako partnerzy tego projektu czujemy odpowiedzialność za jego realizację. Projekt o charakterze pilotażowym charakteryzuje się tym, że jego efekty, o ile zostaną osiągnięte zgodnie z założeniami, będzie mógł być skalowany, będzie mógł być realizowany w dalszych, kolejnych odsłonach. Jest to tak nasza odpowiedzialność, jak i myślę bardzo ciekawe zadanie. Z perspektywy poszczególnych działań w ramach projektu mogę powiedzieć, że niezwykle cieszymy się na okoliczność kolejnego kontaktu z uczelniami wyższymi w naszym regionie, poznania tego potencjału, którego dotychczas, można powiedzieć, jeszcze nie uzyskał światła dziennego. Ponieważ jako fundacja odpowiedzialni będziemy za realizację audytów w zakresie oceny zdolności do komercjalizacji tych prac badawczych, tym bardziej, można powiedzieć, jesteśmy zainteresowani tym, aby wszystkie te pomysły, które będą zgłaszane w ramach projektu, były możliwie blisko praktyki gospodarczej. Tutaj panowie rektorzy świetnie wskazali potencjał uczelni, lokując go w aktualnych, bieżących potrzebach gospodarki rynkowej. Zaawansowane technologie, które wspólnym mianownikiem określane są przemysłem, czy też technologiami przemysłu przyszłości, gospodarki 4.0, mam nadzieję, będą obszarem naszych analiz. Szanowni Państwo, raz jeszcze dziękuję za możliwość realizacji tego projektu wspólnie z Państwem. Jestem przekonany, że jego efekty, które niebawem ujrzą światło dzienne, będą dla nas okolicznością do pochwalenia się na zewnątrz i wypracowaniem dobrej praktyki w zakresie przeniesienia tego, co najlepsze ze świata nauki do biznesu, a także wytworzenia trwałych powiązań pomiędzy siecią partnerów, których w ramach tych działań będziemy poznawać, jak powiedziała pani dyrektor, jeszcze bliżej niż miało to miejsce dotychczas. Serdecznie Państwa pozdrawiam i cieszę się na możliwość współpracy. Deklaruję z naszej strony oczywiście pełne zaangażowanie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo i na koniec głos zabierze Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej. Dzień dobry Państwu. Ja ze swojej strony chciałbym bardziej praktycznie z jednej strony pokazać i przedstawić pewną statystykę, która mówi wprost o tym, że szanse na komercjalizację wyników prac badawczych, które nigdy na etapie tworzenia nie były konsultowane z rynkiem, wynoszą 5%. I nawiązując do wypowiedzi swoich poprzedników, faktycznie ówczesny minister Gowin nazywał Doliną Śmierci obszar, w którym i etap, na którym te prace badawcze nie mają szans dotrwać do momentu, w którym zostaną w ogóle zauważone przez rynek.
wielkie podziękowania z tego miejsca dla Urzędu Marszałkowskiego za udostępnienie takiego narzędzia, jakim jest ten projekt, oraz wielki szacunek dla uczelni, które zdecydowały się razem wziąć udział w tym projekcie z tego względu, że tego rodzaju systemowe wsparcie i tego rodzaju konsorcjum, w którym mamy bardzo szeroko zakrojone kompetencje przemysłowe i łączenie tej nauki z biznesem powoduje, że szanse na komercjalizację wręcz się odwracają i rosną do 95%. Także jestem głęboko przekonany, że wszyscy w tym momencie rozumiemy potrzebę realizacji tego projektu. Wszyscy jesteśmy gotowi, żeby poświęcić więcej niż 100% na realizację poszczególnych działań w tym projekcie i co najważniejsze, w końcu dostajemy rozwiązanie systemowe, rozwiązanie odgórne, a nie inicjatywę oddolną, która wiedzie prym w dotychczasowych działaniach większości polskich uczelni wyższych. Także uważam, że to jest pilotaż i to jest dopiero pilotaż z tego względu, że wszyscy jesteśmy świadomi potrzeby realizacji szerzej zakrojonych działań tego rodzaju i jestem święcie przekonany, że pilotaż pokaże skuteczność i słuszność zaplanowanych działań w tym projekcie. Dziękuję. Dziękuję za cenne słowa, dziękuję Państwu za poświęcony czas. Pilotażowy projekt jest realizowany przez Politechnikę Białostocką i 6 partnerów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.